Ujawniamy ukryte motywy. Odsłaniamy fakty, teorie i tajemnice. Od odcisków palców po nagrania z kamer. Zbrodnie zapomniane przez czas, ale nie przez nas. Kryminalne opowieści zabiorą cię w mroczną podróż w głąb ludzkiego umysłu, gdzie rodzi się zbrodnia. Andy Polański zaprasza. Ostrzeżenie. Ten materiał zawiera opis prawdziwych wydarzeń kryminalnych. Został przygotowany w celu dokumentowania i analizy ludzkich zachowań oraz ukazania skali popełnionych zbrodni. Opisy drastycznych zdarzeń przedstawiono wyłącznie w kontekście faktów, bez zamierzonego epatowania przemocą i bez treści sensacyjnych. Celem jest zrozumienie, a nie szokowanie. Wszystkie informacje oparte są na publicznie dostępnych źródłach, a sposób ich prezentacji ma charakter edukacyjny i dokumentalny. Materiał przeznaczony jest dla odpowiedzialnych odbiorców. Jeżeli jesteś osobą szczególnie wrażliwą na temat przemocy lub ludzkiego cierpienia, rozważ, czy chcesz wysłuchać tego odcinka. Jeśli doświadczasz przemocy, poczucia zagrożenia lub innego rodzaju trudności, proszę zwróć się o pomoc do odpowiednich instytucji lub służb w miejscu swojego zamieszkania. Kopenhaga wita nowy rok głośno, niemal agresywnie. Niebo rozrywa się seriami światła, a huk fajerwerków spływa po fasadach kamienic jak fala uderzeniowa. Jest już po północy, rok 1990 właśnie się zaczął. Na ulicach wciąż pełno ludzi, alkohol rozgrzewa, śmiech zagłusza rozsądek, rozmowy urywają się w pół zdania. To noc, w której miasto pozwala sobie na więcej, na hałas, na chaos, na brak kontroli. W taką noc nikt nie chce być sam i nikt nie chce patrzeć za długo w ciemność. Nerebro ma swój własny charakter, to dzielnica gęsta, ciasna, prawdziwa. Kamienice stoją tu blisko siebie, jakby próbowały się ogrzać nawzajem. Wąskie klatki schodowe pamiętają tysiące kroków, ludzi wracających z pracy, dzieci biegnących po schodach, sąsiadów, którzy znają się tylko z widzenia. Pressmark Gate nie wyróżnia się niczym szczególnym. Zwykła ulica, zwykła noc. W wielu oknach wciąż pali się światło, gdzieś trwa domówka, gdzieś ktoś zasnął na kanapie, gdzieś ktoś właśnie zamknął drzwi na klucz, nie wiedząc, że za ścianą wydarzy się coś, co na zawsze zmieni historię tego miasta. Bo są noce, które sprzyjają ciszy, nie tej spokojnej, tej niebezpiecznej. Hałas miasta działa jak zasłona, tłumi dźwięki, rozprasza uwagę, daje fałszywe poczucie bezpieczeństwa. W noc sylwestrową nikt nie reaguje na odgłosy z klatki schodowej. Nikt nie zastanawia się, czy czyjeś kroki są zbyt szybkie. Nikt nie liczy czasu. Czy w taką noc łatwiej jest zniknąć? Czy łatwiej jest zrobić coś, czego nikt nie zauważy, bo wszyscy są zajęci patrzeniem w niebo? W jednym z mieszkań przy Pressmark Gate zapada cisza, która nie pasuje do reszty miasta. Cisza, która nie jest snem, cisza, która nie jest spokojem, cisza, która będzie trwała zbyt długo. Minuty mijają, godziny przesuwają się niepostrzeżenie. Nowy rok rozwija się jak obietnica, dla jednych pełna nadziei, dla innych zupełnie pusta. Jeszcze nikt nie wie, że tej nocy wydarzyło się coś nieodwracalnego. Jeszcze nikt nie łączy tej ulicy z żadną historią. Jeszcze nikt nie zadaje pytania, które padnie dopiero po wielu latach. Jak to możliwe, że w samym sercu miasta, w noc, gdy nikt nie śpi, można odebrać komuś życie i pozwolić, by prawda czekała na odpowiedź przez ponad 3 dekady? Ta historia zaczyna się właśnie tutaj, w Kopenhadze, na Nerebro, w noc, która miała być początkiem, a stała się końcem. Hannah Hviid przyszła na świat 9 maja 1966 roku. W pierwszych latach życia nie zdążyła zbudować czegoś, co dla większości dzieci jest oczywiste – stałego poczucia bezpieczeństwa.
Gdy miała 2 lata, jej matka, 16-letnia dziewczyna, odebrała sobie życie. To był moment, po którym nic już nie mogło wyglądać normalnie, choć wtedy Hanna nie mogła jeszcze tego rozumieć. Jej dzieciństwo przenosi się do systemu opieki. Trafia do instytucji, później do rodzin zastępczych. Źródła nie mówią wprost. Zanim znalazła względnie stałe miejsce, jej życie było dzielone pomiędzy różne formy opieki. W takich historiach nie ma jednego domu, jednego pokoju, jednej osoby, która zawsze jest obok. Jest ciąg zmian, w których dziecko uczy się przede wszystkim tego, że nic nie jest pewne. Dopiero później Hanna trafia pod opiekę Bridget Wise. To nazwisko wraca w materiałach, bo Bridget Wise była wcześniej związana z kopenhaskim systemem opieki i pełniła funkcję kierowniczą w domu dziecka Nærumgaard. W życiu Hanny oznacza to coś konkretnego. Możliwość zostania w jednym miejscu dłużej, wejścia w rytm, który nie kończy się kolejnym przeniesieniem. Ale stabilność, nawet jeśli się pojawia, nie zawsze potrafi odwrócić skutki wcześniejszych lat i doświadczeń. W okresie nastoletnim Hanna zaczyna żyć w sposób, który źródła opisują jasno. Pojawia się przestępczość i narkotyki. Nie jako epizod, nie jako chwilowy bunt, raczej jako środowisko, w które wchodzisz i w którym funkcjonujesz. To ważne, bo ten element jej biografii nie jest sensacją, jest częścią mapy, po której porusza się później jako młoda, dorosła osoba. Z czasem w jej życiu pojawia się relacja, o której wiemy konkretnie. Około 1,5 roku przed wydarzeniami, które staną się osią tej sprawy, Hanna zaprzyjaźnia się z rówieśnikiem. Później tworzą parę. To jedna z niewielu stabilnych więzi, które można uchwycić w faktach. Relacja, która ma znaczenie nie tylko emocjonalne, ale i praktyczne. Wpływa na jej codzienność, na to, gdzie mieszka, z kim wraca do domu. Pod koniec 1989 roku Hanna ma 23 lata. Mieszka w Kopenhadze, w dzielnicy Nørrebro, w mieszkaniu przy Fensmarkgate 39. To jest konkretny adres, konkretna przestrzeń, konkretne drzwi i klucz. Dla kogoś z historią opieki zastępczej i instytucji to nie jest detal. To symbol samodzielności, choć nie oznacza, że życie nagle stało się prostsze. Źródła wskazują, że Hanna była powiązana ze środowiskiem narkotykowym i prostytucją uliczną w Kopenhadze, w rejonie Halmontorvet i okolic dworca głównego. To fakt, który nie wymaga oceny, wymaga zrozumienia kontekstu. Bo takie miejsca mają swoje reguły, swoją sieć kontaktów, swoje ryzyko. A w tę sieć wchodzi nie tylko kobieta, ale też mężczyzna. Przypadkowi ludzie, znajomi, stali bywalcy, ci, którzy chcą kupić i ci, którzy chcą wziąć. I właśnie w takim kontekście zbliża się noc sylwestrowa. Noc sylwestrowa 1989 roku w Kopenhadze była głośna i chaotyczna. Miasto żyło własnym rytmem, fajerwerki, alkohol, muzyka, tłumy ludzi przemieszczających się między barami i ulicami. W taką noc granica między tym, co zwyczajne, a tym, co niepokojące, łatwo się zaciera. Hanna spędza ten wieczór w mieście, w rejonie dworca głównego, w okolicach Halmontorvet, gdzie w tamtym czasie koncentruje się zarówno nocne życie, jak i prostytucja uliczna, a także tematy związane z narkotykami. To środowisko, które zna, z jego regułami, z jego ryzykiem i z ludźmi, którzy pojawiają się i znikają bez śladu. Jest po północy, gdy Hanna zostaje zauważona po raz ostatni. Wsiada do taksówki, jedzie do swojego mieszkania przy Fensmarkgate na Nørrebro. Według relacji taksówkarza nie jedzie sama. Towarzyszy jej młodszy mężczyzna, wysportowany, krótko ostrzyżony. W świetle późniejszych ustaleń najbardziej prawdopodobne jest to, że był to jej klient. Wynika to z kontekstu miejsca, pory nocy i charakteru spotkania. To nie jest założenie obyczajowe, lecz roboczy wniosek śledczy. Taksówkarz zapamiętał ten kurs, ponieważ nie był chaotyczny ani przypadkowy. Para wsiadła razem, podała jeden konkretny adres i pojechała bezpośrednio do celu. W noc sylwestrową, gdy pasażerowie często zmieniają plany, proszą o postoje lub nie potrafią wskazać dokładnego miejsca,
Ten przejazd wyróżniał się swoją prostotą i jednoznacznością. Kim był ten mężczyzna? Dlaczego pojechał z nią? Czy było to spotkanie zaplanowane, czy decyzja podjęta spontanicznie? Na tym etapie nikt jeszcze tego nie wie. Po przyjeździe do kamienicy przy Versmarkt noc zamyka się za drzwiami mieszkania. W środku nie ma świadków. Na klatce schodowej panuje ruch typowy dla Sylwestra. Ktoś wraca, ktoś wychodzi, ktoś świętuje dalej. Dźwięki, które w inną noc mogłyby zwrócić uwagę, teraz giną w hałasie miasta. Nie ma zgłoszenia o krzykach, nie ma telefonu na policję, nie ma alarmu. Po pewnym czasie, nie wiadomo dokładnie jak długim, do mieszkania przy Versmarkt wraca inny mężczyzna. To partner Hany, jej chłopak. Wraca do miejsca, które zna, do mieszkania, w którym bywał wcześniej, w którym nic nie powinno go zaskoczyć. Spodziewa się ciszy po długiej nocy, a może bałaganu po Sylwestrze, może śpiącej Hany. Już po wejściu orientuje się jednak, że coś jest nie tak. Cisza jest zbyt głęboka, zbyt nieruchoma. Woła jej imię, ale nie słyszy odpowiedzi. Zaczyna zaglądać do kolejnych pomieszczeń. Kuchnia, pokój, każdy krok potęguje napięcie. W mieszkaniu panuje porządek, który nie pasuje do poranka po Sylwestrze. Jakby czas nagle się zatrzymał i wtedy ją zauważa. Hanna leży na podłodze. Na pierwszy rzut oka widać, że nie śpi. Jej ciało jest nienaturalnie ułożone. Wokół niej znajduje się krew. Za dużo, by można było mówić o wypadku. Ubrania są zabrudzone, a skóra nosi ślady przemocy, których nie da się pomylić z przypadkowym urazem. Nie trzeba wiedzy medycznej, by zrozumieć, że doszło do czegoś strasznego. Mężczyzna podchodzi bliżej, widzi obrażenia zadane ostrym narzędziem. Widzi, że Hanna nie oddycha. Próbuje ją dotknąć, jakby chciał sprawdzić, czy to naprawdę się dzieje, ale szybko się cofa. Dociera do niego, że jest sam w mieszkaniu z martwą osobą, którą kochał. Reakcja nie jest logiczna ani porządkowana. To panika. Przez chwilę nie wie, co zrobić, chodzi po mieszkaniu. W głowie pojawia się chaos, strach, niedowierzanie, poczucie nierealności tej sytuacji. To nie jest scena z filmu, to nie jest moment, na który da się przygotować. Dopiero po chwili, trudno dziś ustalić jak długiej, sięga po telefon. Gdy dzwoni na policję, jego głos jest niespokojny. Informuje, że znalazł swoją partnerkę martwą w mieszkaniu. Mówi o krwi, mówi, że wygląda to bardzo źle. Nie używa specjalistycznych słów, opisuje to, co widzi, tak jak potrafi. To zgłoszenie uruchamia procedury. Na miejsce przyjeżdżają funkcjonariusze. Już od progu widzą, że to nie jest sprawa do rutynowego sprawdzenia. Mieszkanie staje się miejscem zbrodni. W tej chwili kończy się prywatny dramat jednego człowieka, a zaczyna oficjalne śledztwo w sprawie zabójstwa Hanny Witt. Pierwsi funkcjonariusze zabezpieczają teren. Taśma policyjna odcina dostęp do mieszkania, nikt nie wchodzi i nikt nie wychodzi bez zgody policji. Każdy krok, każdy dotyk, każdy przesunięty przedmiot może mieć znaczenie, albo je bezpowrotnie zniszczyć. Wnętrze mieszkania sprawia wrażenie zastygłego w czasie. Nie ma śladów gwałtownej walki, która przenosiła się między pomieszczeniami. Nie ma połamanych mebli ani przewróconych sprzętów. Wszystko wskazuje na to, że przemoc rozegrała się w jednym miejscu. To obserwacja, która natychmiast przykuwa uwagę śledczych. Sugeruje, że sprawca nie działał w panice, nie był zaskoczony, nie próbował uciekać w trakcie zdarzenia. Na miejsce wchodzą technicy kryminalistyczni. Pracują powoli i metodycznie, fotografują układ mieszkania, pozycję ciała, ślady krwi na podłodze i przedmiotach. Każdy detal zostaje opisany, zmierzony, oznaczony. To nie jest pośpiech, to chłodna, rutynowa praca ludzi, którzy wiedzą, że czas i dokładność są jedyną bronią. Ciało Hanny nosi ślady licznych obrażeń zadanych ostrym narzędziem. To nie jest jeden cios, nie jest jeden moment. To sekwencja przemocy, która trwała. Obrażenia nie pozostawiają wątpliwości co do charakteru zdarzenia. Już na tym etapie policja wie jedno.
To było zabójstwo. Równolegle rozpoczyna się próba odtworzenia ostatnich godzin życia Hanny. Śledczy zadają najważniejsze pytania. Kto widział ją jako ostatni? Bardzo szybko pojawia się trop taksówki. Jeden z kierowców przypomina sobie kurs z nocy sylwestrowej. Pamięta kobietę i mężczyznę, których zabrał z okolic Halmorvet. Pamięta podany adres. Pamięta mężczyznę, młodego, wysportowanego, krótko ostrzyżonego. To nie jest precyzyjny rysopis. Nie wystarcza do identyfikacji. Nie daje nazwiska ani twarzy. Ale to jedyny ślad, który prowadzi poza mury mieszkania. W toku dalszych czynności pojawia się kolejna informacja. Inny taksówkarz zgłasza kurs z tej samej nocy. Zabiera mężczyznę z okolic Tagensfaj i Mimersgate niedaleko Fermangete. Pasażer prosi o kurs w stronę Valby Station. Czy to ta sama osoba? Czy ktoś opuszczał w ten sposób miejsce zbrodni? Czy to tylko przypadkowy kurs w mieście pełnym ludzi? Na tym etapie nie da się tego potwierdzić. Policja sprawdza również kamienicę i najbliższe otoczenie. Rozmawia z sąsiadami, pyta o hałasy, krzyki, dźwięki, które mogłyby zwrócić uwagę. Odpowiedzi są niemal identyczne. To była noc sylwestrowa, muzyka grała głośno, ludzie świętowali, drzwi trzaskały, głosy się podnosiły. W tym hałasie wszystko mogło zniknąć, każdy dźwięk, który w inną noc wydawałby się alarmujący, tutaj stapiał się z tłem. Nikt nie potrafił wskazać momentu, który wydawałby się podejrzany. Nie ma świadków ataku, nie ma bezpośrednich obserwacji, nie ma jednego zdarzenia, które można by wyłowić z chaosu tej nocy. Zabezpieczone zostają ślady biologiczne, materiał, który nie należy do Hanny, trafia do policyjnych depozytów. W 1990 roku nie istnieją jeszcze narzędzia, które pozwoliłyby odpowiedzieć na pytanie, do kogo one należały. Ale policja wie, że trzyma w ręku coś ważnego. Na razie to tylko potencjał, niemy świadek, który jeszcze nie potrafi mówić. Śledztwo rusza pełną parą, przesłuchiwani są kolejni mężczyźni, sprawdzane są alibi, analizowane są relacje. Mimo intensywnej pracy nie pojawia się przełom. Sprawca nie zostawia po sobie nazwiska, nie zostawia twarzy, zostawia jedynie ślady i ciszę. Tak kończy się pierwszy etap tej sprawy. Etap, w którym policja ma dowody, ale nie ma jeszcze odpowiedzi. A czas zamiast pomagać zaczyna działać przeciwko śledztwu. Po zabezpieczeniu mieszkania i pierwszych czynnościach technicznych śledztwo wchodzi w etap, który w teorii powinien przynieść odpowiedzi. To moment, w którym policja rozszerza krąg zainteresowania. Zadaje pytania, które zawsze pojawiają się po zabójstwie. Kto znał ofiarę, kto był z nią ostatnio, kto miał powód, by znaleźć się w jej mieszkaniu tej nocy. Naturalnym krokiem jest sprawdzenie najbliższego otoczenia Hanny. Jej partner zostaje przesłuchany od razu. To standardowa procedura, nie podejrzenie. Policja musi wiedzieć, gdzie był, kiedy wrócił do mieszkania, co robił wcześniej tej nocy. Jego relacja jest szczegółowo analizowana, podobnie jak jego zachowanie po odkryciu ciała. Na tym etapie nie pojawiają się dowody, które wskazywałyby na jego udział w zbrodni. Nie ma śladów, które łączyłyby go bezpośrednio z atakiem. Nie ma sprzeczności, które natychmiast zwróciłyby uwagę śledczych. To nie zamyka tematu, ale sprawia, że śledztwo musi iść dalej. Policja zaczyna więc poszerzać zakres działań. Przesłuchiwani są kolejni mężczyźni, którzy mogli mieć kontakt z Hanną. Sprawdzane są informacje z rejonów, w których bywała. Analizowane są relacje świadków, nawet jeśli są niepełne lub chaotyczne. Każdy trop jest weryfikowany, nawet jeśli prowadzi donikąd. Problem polega na tym, że noc sylwestrowa działa przeciwko śledztwu. Ludzie nie pamiętają dokładnych godzin, nie są pewni kolejności zdarzeń. Wiele osób było pod wpływem alkoholu lub innych substancji. To, co w inną noc mogłoby być kluczowe, tutaj rozpływa się w niepewności. Mimo intensywnych działań policji nie pojawia się jednoznaczny podejrzany. Każdy sprawdzony trop kończy się w tym samym miejscu, brakiem dowodów, które pozwalałyby iść dalej. Są zeznania, ale żadne nie składają się w spójną całość. Są ślady, ale żadne nie prowadzą do konkretnej osoby. Są pytania, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć.
Największą nadzieją śledczych pozostaje materiał biologiczny zabezpieczony w mieszkaniu, ale na początku lat 90. technologia ma swoje granice. DNA można zabezpieczyć, opisać i przechować, ale nie można jeszcze skutecznie przypisać go do konkretnego człowieka, jeśli nie ma z czym go porównać. To oznacza jedno: dowód istnieje, ale niestety nic nie pokazuje. Z biegiem czasu śledztwo zaczyna zwalniać, przesłuchania przestają przynosić nowe informacje, kolejne sprawdzane nazwiska nie prowadzą do przełomu. Sprawa nie zostaje zamknięta, ale zaczyna zawisać w próżni. Nie dlatego, że policja przestaje działać, lecz dlatego, że nie ma już nowych punktów zaczepienia. Zabójstwo Hannevit nie zostaje rozwiązane w tygodniach ani miesiącach po zdarzeniu. Wchodzi w kategorię spraw, które formalnie są prowadzone dalej, ale praktycznie czekają na coś, co może nigdy się nie wydarzyć. Nowy świadek, błąd sprawcy lub rozwój technologii. Czas zaczyna płynąć, a wraz z nim pamięć świadków, ostrość szczegółów i szansa na szybkie odpowiedzi. Sprawa Hannevit powoli przechodzi w stan, który w policji zna się bardzo dobrze. Cold case. Sprawę, w której pytania są nadal aktualne, ale odpowiedzi wydają się coraz bardziej odległe. Wśród wszystkich śladów zabezpieczonych w mieszkaniu przy Firstman Gate jeden od początku wyróżnia się szczególnie. To materiał biologiczny, który nie należy do Hanny. Technicy kryminalistyczni pracują powoli, niczego nie dotykają bez dokumentacji. Każda powierzchnia jest oglądana osobno. Podłoga, meble, drzwi, przedmioty codziennego użytku. Szukają wszystkiego, co nie powinno tu być. Ślady krwi nie są jedynym elementem, który przykuwa uwagę. Ubrania Hanny zostają dokładnie zabezpieczone. To właśnie na spodniach, które miała na sobie tej nocy, znajduje się obcy materiał biologiczny. Nie pochodzi od niej, to pewne. Ktoś był wystarczająco blisko. Ktoś miał z nią fizyczny kontakt. Kim był ten ktoś? Jak długo przebywał w mieszkaniu? Czy ślad powstał podczas ataku, czy może wcześniej? W 1990 roku policja potrafi już zabezpieczyć DNA. Potrafi je wyizolować, opisać i przechować, ale to wciąż za mało, by odpowiedzieć na najważniejsze pytanie: do kogo ono należy? Materiał zostaje zapakowany, oznaczony numerem sprawy, zapisany w dokumentacji, trafia do archiwum jako dowód, który może kiedyś przemówić, ale jeszcze nie teraz. Śledczy widzą więcej elementów, które budzą pytania. Nie ma jednoznacznych śladów włamania, nie ma rozbitych zamków, nie ma drzwi wyważonych siłą. Czy sprawca został wpuszczony do środka? Czy drzwi były otwarte? Czy Hanna znała tego człowieka, choćby przez kilka minut? Mieszkanie nie nosi śladów przypadkowej demolki. Przemoc jest skoncentrowana, skierowana. To nie wygląda jak chaotyczny wybuch agresji przypadkowego intruza. Policja zadaje sobie kolejne pytania. Dlaczego właśnie to miejsce? Dlaczego ta noc? Dlaczego nie ma świadków? DNA staje się jednym z niewielu punktów, które nie zależą od pamięci ludzi. Nie blaknie, nie myli się, nie zapomina. Ale w 1990 roku pozostaje jedynie obietnicą. Nie istnieją jeszcze rozbudowane bazy danych, nie ma możliwości automatycznego porównania profili genetycznych. Jeśli DNA nie pasuje do kogoś już znanego policji, śledztwo stoi w miejscu. I tak właśnie dzieje się w tej sprawie. Profil genetyczny zabezpieczony na spodniach Hanny nie pasuje do nikogo w dostępnych rejestrach. Nie prowadzi do nazwiska, nie prowadzi do adresu, nie prowadzi do żadnej twarzy. Materiał wraca do archiwum, a lata mijają. Sprawa Hannevit nie zostaje zapomniana, jest okresowo przeglądana, wraca na biurka śledczych przy okazji zmian proceduralnych, reorganizacji, nowych możliwości technologicznych, ale za każdym razem kończy się w tym samym miejscu. DNA istnieje, jest poprawnie zabezpieczone, ale wciąż nie ma go z czym porównać. W 2002 roku policja ponownie sięga po dowody biologiczne. Analizy są dokładniejsze niż wcześniej. Wyniki potwierdzają to, co podejrzewano od dawna. Materiał genetyczny pochodzi z bardzo dużym prawdopodobieństwem od sprawcy. To ważny moment, ale nadal bez przełomu. Profil nie daje dopasowania, dowód znów trafia do archiwum. Cisza trwa dalej.
Z biegiem lat DNA zaczyna zmieniać świat kryminalistyki. Sprawy sprzed dekad zaczynają się otwierać. Sprawcy, którzy wierzyli, że czas ich ochroni, zostają odnajdywani. Ale w tej sprawie wciąż brakuje jednego elementu, punktu odniesienia. Materiał genetyczny jest jak klucz, do którego nie ma zamka. Dopiero dużo później, znacznie później, do listy dowodów dołączy kolejny ślad biologiczny. Zabezpieczony na przedmiocie znalezionym w mieszkaniu. Przez lata uznawany za drugorzędny. Przez lata nie mówiący nic. Na tym etapie nie ma jeszcze znaczenia. Na razie DNA pozostaje ciche, zamknięte w kopertach, opisane numerami sprawy, przechowywane zgodnie z procedurami. Czeka. Nie na policjantów, nie na świadków, nie na zeznania. Czeka na moment, w którym nauka dogoni przeszłość. Przez ponad 3 dekady materiał biologiczny zabezpieczony w mieszkaniu przy Fensmarket pozostaje w archiwum. Jest przechowywany zgodnie z procedurami, opisywany numerami sprawy, regularnie sprawdzany przy okazji nowych analiz. Ale wciąż bez rezultatu. Aż do momentu, w którym zmienia się nie tyle sama sprawa, co sposób myślenia i podejścia do DNA. We wrześniu 2023 roku kopenhaska policja decyduje się na krok, który jeszcze kilka lat wcześniej nie byłby możliwy ani prawnie, ani technicznie. To decyzja o zastosowaniu metody znanej jako wyszukiwanie pokrewieństwa w policyjnych bazach danych. To bardzo ważny moment i bardzo ważne rozróżnienie. Wyszukiwanie pokrewieństwa nie jest komercyjną genealogią genetyczną. Nie korzysta z międzynarodowych, prywatnych baz danych. Nie polega na przeszukiwaniu serwisów używanych przez osoby prywatne. To ściśle policyjna metoda oparta wyłącznie na danych znajdujących się w oficjalnym rejestrze DNA, do którego trafiają osoby podejrzane lub skazane za określone przestępstwa, zgodnie z duńskim prawem. Zasada jest prosta, ale jej konsekwencje są ogromne. Zamiast szukać idealnego dopasowania, którego przez lata nie było, policja zaczyna szukać częściowego podobieństwa. Nie osoby, której DNA dokładnie pasuje do zabezpieczonego śladu, lecz kogoś, kto może być spokrewniony ze sprawcą. Ojciec, syn, brat bądź bliski krewny. To zupełnie nowy sposób czytania tego samego dowodu. Materiał biologiczny z 1990 roku trafia do Reds Genetics Afdeling przy Reds Medicines Institute. Tam zostaje ponownie przeanalizowany, już nie pod kątem czy pasuje, lecz do kogo może być podobny. I wtedy po raz pierwszy od 34 lat coś się zmienia. Analiza nie wskazuje konkretnej osoby, nie daje nazwiska i nie kończy sprawy, ale wskazuje kierunek. Profil DNA zabezpieczony na spodniach Hany wykazuje bardzo silne podobieństwo do profilu znajdującego się już w policyjnym rejestrze. Na tyle silne, że statystycznie jest wielokrotnie bardziej prawdopodobne, iż pochodzi od bliskiego członka rodziny tej osoby, niż od przypadkowego obywatela. To moment, w którym dowód, który przez lata milczał, zaczyna mówić. Na razie półgłosem. Policja po raz pierwszy od dekad nie ma już pustej przestrzeni. Ma zawężony obszar poszukiwań. Ma relację biologiczną, którą można przeanalizować. Ma punkt zaczepienia, który nie opiera się na pamięci świadków ani na zeznaniach, lecz na statystyce i nauce. Ale to wciąż nie jest koniec. Dopasowanie genetyczne nie wskazuje sprawcy, wskazuje jedynie rodzinę. Teraz śledczy muszą odpowiedzieć na kolejne pytania. Kto w tej rodzinie mógł być w Kopenhadze w noc sylwestrową 1989 roku? Kto pasuje wiekiem do opisu taksówkarza? Kto mógł znaleźć się w rejonie Halmorvet? Kto mógł znać lub spotkać Hanę? Po raz pierwszy od 34 lat Hanna Witt przestaje być tylko archiwalnym numerem. Zaczyna się realna, konkretna praca operacyjna. I choć nikt nie mówi tego głośno, jedno już jest pewne. Ta historia, która przez dekady tkwiła w ciszy, nie zakończy się w archiwum.
Śledczy sięgają do dokumentów sprzed lat, archiwów wojskowych, rejestrów meldunkowych, danych dotyczących zatrudnienia i pobytów poza miejscem zamieszkania. Sprawdzają informacje, które w 1990 roku nie miały znaczenia albo których nie dało się wówczas skutecznie zweryfikować. Nie ma pośpiechu, nie ma działania pod publiczkę. Każdy krok musi być możliwy do obrony przed sądem. W toku tych analiz w materiałach archiwalnych zaczyna wyłaniać się jeden konkretny trop. Sylwetka mężczyzny, który w noc sylwestrową z 1989 roku na 90 mógł przebywać w Kopenhadze, który w chwili prowadzenia pierwotnego śledztwa nie został powiązany ze sprawcą nie dlatego, że był poza podejrzeniem, ale dlatego, że brakowało narzędzi. Dopiero teraz, po 34 latach, ten brak zaczyna mieć znaczenie. Kluczowe jest jedno rozróżnienie, które policja traktuje z najwyższą ostrożnością. To dopasowanie genetyczne nie wskazuje sprawcy, wskazuje rodzinę. Nie mówi to on, mówi to ktoś bardzo bliski, bardzo blisko spokrewniony. Dopiero po takim zawężeniu możliwe jest pobranie materiału porównawczego od konkretnej osoby i wykonanie bezpośredniego porównania DNA z materiałem zabezpieczonym na miejscu zbrodni. Ta procedura jest precyzyjna i ściśle kontrolowana. Śledczy wiedzą, że to moment, w którym nie ma miejsca na błąd. Wynik analizy jest jednoznaczny. DNA zabezpieczone w mieszkaniu przy Fairman's Gate w 1990 roku pasuje do DNA pobranego od wskazanego mężczyzny z najwyższym możliwym prawdopodobieństwem. Niezależnie od siebie różne ślady biologiczne prowadzą do tej samej osoby. To moment, w którym hipoteza zamienia się w dowód. 6 lutego 2024 roku policja dokonuje zatrzymania. Na terenie Jutlandii Północnej w miejscu pracy zostaje aresztowany 53-letni Henrik Krok Rasmussen. Bez pościgu, bez dramatycznych scen, w ciągu zwyczajnego dnia pracy. Dla jego współpracowników to był szok. Dla niego nagłe zderzenie się z nocą sprzed 34 lat. Zostaje oficjalnie poinformowany o zarzutach. Zabójstwo Hennevit popełnione w nocy z 31 grudnia 1989 roku na 1 stycznia 1990 roku w Kopenhadze. Podczas pierwszych przesłuchań zaprzecza winie. Twierdzi, że nie pamięta tamtej nocy. Przyznaje, że w tamtym okresie przebywał w Kopenhadze w związku ze służbą wojskową. Opisuje Sylwestra, miejsca, w których miał być i powrót do jednostki. Jednocześnie stanowczo zaprzecza, by znał Hennevit, by korzystał z usług prostytutek lub by kiedykolwiek był w jej mieszkaniu. Te wyjaśnienia stoją jednak w sprzeczności z dowodami biologicznymi. Kilka dni później policja organizuje konferencję prasową. Po raz pierwszy od dekad sprawa, o której mówiło się głównie w kontekście cold case, wraca do publicznej debaty. Podczas briefingu śledczy ujawniają jeszcze jeden istotny element. W październiku 1991 roku, niemal 2 lata po zabójstwie, na policję dzwoni mężczyzna. Twierdzi, że pracował w zakładach mięsnych i że podejrzewa jednego ze swoich dawnych współpracowników o dokonanie tego morderstwa. Mówi, że ten mężczyzna mógł przebywać w Kopenhadze w czasie, gdy doszło do zbrodni. To zgłoszenie zostaje przyjęte, zostaje zapisane, ale nie prowadzi do przełomu. Po 34 latach policja wraca do tego tropu. Próbuje odnaleźć autora telefonu, ale bezskutecznie. Świadek, który mógł rzucić nowe światło na sprawę, zniknął. Nie ma go w rejestrach, nie ma aktualnych danych, nie ma możliwości ponownego przesłuchania. Pozostają dokumenty, pozostaje zapis rozmowy i pozostaje pytanie, czy gdyby wtedy potraktowano ten sygnał inaczej, historia mogłaby potoczyć się szybciej. Rasmussen zostaje formalnie oskarżony. Nie przyznaje się do winy. Ale po raz pierwszy od 1990 roku policja nie opiera się już na domysłach, relacjach i fragmentarycznych wspomnieniach. Ma coś, czego wcześniej nie miała. Dowód, który przetrwał czas. A sprawa, która przez dekady tkwiła w ciszy, wchodzi w nowy etap. Taki, w którym odpowiedź na pytanie, co naprawdę wydarzyło się tamtej nocy, ma paść nie w archiwach, lecz na sali sądowej. Proces rozpoczyna się w 2024 roku, 34 lata po nocy, która na zawsze zatrzymała życie Hennevit. Sala sądowa w Kopenhadze nie przypomina miejsca, w którym odtwarza się wydarzenia sprzed dekad.
Jest spokojna, uporządkowana, pozbawiona emocji, a jednak to właśnie tutaj mają zostać połączone wszystkie fragmenty tej historii. Ślady, liczby, zeznania i milczenie. Henrik Krok Rasmussen siada na ławie oskarżonych jako 54-letni mężczyzna. Teraz usłyszy zarzut zabójstwa popełnionego w noc sylwestrową 1989 roku na 1990 roku. Nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że nie pamięta tamtej nocy. Przyznaje, że był w Kopenhadze, gdzie odbywał służbę wojskową. Mówił o alkoholu, o utracie ciągłości wspomnień, o powrocie do jednostki. Zaprzecza, by znał Hanne Witt. Zaprzecza, by kiedykolwiek był w jej mieszkaniu. To linia obrony oparta na braku pamięci, nie na przyznaniu się, ale też nie na pełnym zaprzeczeniu faktom, które można obalić dowodami. A dowody są. Prokuratura przedstawia wyniki badań DNA zabezpieczonego na spodniach Hanne Witt. Materiał biologiczny, który przez lata spoczywał w policyjnym archiwum, zostaje teraz zestawiony bezpośrednio z DNA oskarżonego. Wynik jest jednoznaczny, ślad pochodzi właśnie od niego, z najwyższym możliwym prawdopodobieństwem statystycznym. To nie jest jedyny element. Sąd słyszy o kolejnych śladach biologicznych, o materiale zabezpieczonym na kablu antenowym, który według biegłych mógł zostać użyty do duszenia, o śladach krwi w mieszkaniu, o ich rozmieszczeniu i o tym, co mówią o dynamice ataku. W toku postępowania ujawniono również ślady bosych stóp zabezpieczonych na miejscu zbrodni. Odciski te nie należały do Hanne Witt. Zostały utrwalone i zachowane, a następnie po latach poddane analizie porównawczej. Biegli z zakresu identyfikacji śladów stóp stwierdzili, że odciski bosych stóp znalezione w mieszkaniu odpowiadają stopom Henrika Knoga Rasmussena. W ocenie ekspertów zgodność była jednoznaczna i potwierdzała jego obecność w lokalu w czasie zdarzenia. Biegli opisują obrażenia Hanne Witt, liczne rany zadane ostrym narzędziem, obrażenia szyi, ślady wskazujące na duszenie. To nie był jeden impuls, to był akt przemocy, który trwał. Dopiero po latach, dzięki aktom sądowym, opiniom biegłym i zeznaniom z procesu, możliwe staje się dokładniejsze odtworzenie tego, co wydarzyło się w mieszkaniu Hanne Witt w noc sylwestrową. Nie jest to rekonstrukcja oparta na domysłach. To zapis faktów, które zostały potwierdzone w toku śledztwa i postępowania sądowego. Atak nie był jednorazowym impulsem. Ciało Hanny nosiło ślady wieloetapowej przemocy. Biegli ustalili, że została poddana stępionej sile fizycznej, uderzeniom i kopnięciom, a następnie wielokrotnie zraniona ostrymi narzędziami. Na miejscu zabezpieczono 3 potencjalne narzędzia: nóż kuchenny, śrubokręt krzyżakowy oraz nożyczki. Najpoważniejszym obrażeniem była głęboka rana cięta na przedniej części szyi, która przecięła tchawicę, przełyk oraz główne naczynia krwionośne. Obrażenia te według biegłych zadano z dużą siłą. Jednocześnie stwierdzono ślady duszenia, najprawdopodobniej przy użyciu przewodu antenowego znalezionego w mieszkaniu. Ostateczną przyczyną śmierci była kombinacja duszenia i rozległych obrażeń szyi. Szczególne znaczenie miała również opinia, że część obrażeń powstała, gdy Hanna jeszcze żyła, a część już po jej śmierci. Ten element odegrał kluczową rolę w ocenie zamiaru sprawcy. Mieszkanie nie nosiło śladów włamania. Drzwi nie były wyważone, zamki nieuszkodzone. Oznaczało to, że Hanna wpuściła napastnika dobrowolnie albo znała go na tyle, by nie postrzegać jako zagrożenia w pierwszym momencie. Nie stwierdzono także chaosu typowego dla brutalnej walki przemieszczającej się między pomieszczeniami. Większość śladów wskazywała na to, że atak miał ograniczony obszar, a sprawca pozostawał w mieszkaniu po zabójstwie. Świadczy o tym m.in. fakt, że w trakcie przeszukania odnaleziono 400 koron ukryte zalicznikiem gazowym, kwotę, która według zeznań znajomych Hanny pobierana była za usługi seksualne. Prokuratura uznała, że sprawca po zabójstwie przeszukiwał mieszkanie w poszukiwaniu tych pieniędzy, ale ich nie znalazł. W tym kontekście wraca również znaczenie informacji od anonimowego świadka z 1991 roku. Mężczyzna, który zadzwonił na policję 2 lata po zbrodni, wskazał na kolegę z pracy w zakładach mięsnych.
Mówił o jego pobycie w Kopenhadze, o kursach zawodowych i o zachowaniu, które wzbudziło jego podejrzenia. W 1991 roku te informacje nie mogły zostać zweryfikowane. Dopiero po 34 latach w świetle dowodów DNA i śladów technicznych przestają być jedynie intuicją. Nie zmienia to faktu, że motyw zabójstwa nigdy nie został jednoznacznie ustalony. Prokuratura wskazała na możliwość konfliktu, który eskalował po wejściu do mieszkania. Nie przedstawiono dowodów na zaplanowane działanie. Sąd przyjął jednak, że skala przemocy, liczba obrażeń oraz ich charakter świadczą o zamiarze bezpośrednim. To właśnie ta ocena, oparta wyłącznie na faktach medycznych i kryminalistycznych, stała się fundamentem wyroku. Na sali sądowej zapada cisza. Sąd uznaje Henryka Krogha Rasmussena winnym zabójstwa Hanny Hviid. Zapada wyrok 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Dla wielu obserwatorów i dla części opinii publicznej kara ta może wydawać się niska, zważywszy na brutalny charakter zbrodni oraz fakt, że sprawa dotyczy zabójstwa. Jednak wysokość wyroku nie jest wynikiem uznaniowości ani pobłażliwości. Jest konsekwencją konkretnych zasad, którymi sąd musiał się kierować. Sąd, wymierzając karę, odniósł się do praktyki orzeczniczej obowiązującej w czasie popełnienia czynu, a nie do dzisiejszych standardów. W Danii na przełomie lat 80. i 90. typowa kara za zabójstwo wynosiła około 12 lat pozbawienia wolności i to właśnie ten poziom stanowił punkt odniesienia dla sądu. W uzasadnieniu wyroku sąd odniósł się do charakteru przemocy, wskazując na jej intensywność i wieloetapowość. Jednocześnie nie dokonał kwalifikacji czynu jako zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w sensie prawnym, które w ówczesnej praktyce orzeczniczej mogłoby prowadzić do kary dożywotniego pozbawienia wolności. Decydujące znaczenie miało to, że sąd nie stwierdził elementów planowania ani odrębnej celowej eskalacji cierpienia ofiary, wykraczającej poza ramy przemocy prowadzącej bezpośrednio do pozbawienia życia. W ocenie sądu czyn miał charakter zabójstwa z zamiarem bezpośrednim, ale bez dodatkowych kwalifikatorów, które uzasadniałyby zastosowanie nadzwyczajnie surowej sankcji. Sąd wziął pod uwagę charakter czynu, ustalenia medyczne dotyczące obrażeń, fakt działania z zamiarem bezpośrednim oraz brak dowodów na wcześniejsze zaplanowanie zabójstwa. Jednocześnie upływ czasu nie został potraktowany jako okoliczność łagodząca w sensie odpowiedzialności karnej. Nie obniżył on winy ani wagi czynu, jednak w praktyce orzeczniczej nie prowadził też automatycznie do zaostrzenia kary ponad poziom stosowany w czasie popełnienia przestępstwa. Ostatecznie sąd orzekł karę nieco niższą niż ówczesny punkt wyjścia, ustalając ją na poziomie 11 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Wyrok ten mieści się w granicach historycznej praktyki sądowej i pozostaje spójny z innymi sprawami zabójstw z tego okresu rozpatrywanymi według tych samych zasad. Henrik Krogh Rasmussen nie złożył apelacji. Wyrok stał się prawomocny. Po 34 latach sprawa Hanny Hviid znalazła swój finał w sali sądowej. Nie taki, który zadowalał wszystkich, ale taki, który mieści się w ramach prawa i realiów czasu, w którym doszło do zbrodni. Duńskie media szeroko relacjonowały sprawę Hanny Hviid, zwłaszcza po aresztowaniu w lutym 2024 i po ogłoszeniu wyroku latem tego samego roku. Artykuły i komentarze koncentrowały się na 3 głównych wątkach. Po pierwsze, na znaczeniu przełomu technologicznego. Gazety i portale informacyjne podkreślały, że sprawa Hanny Hviid stała się symbolem nowej ery w rozwiązywaniu tzw. cold case. Szczególną uwagę poświęcono metodzie dopasowującej DNA, wskazując, że dzięki niej udało się rozwiązać jedną z najstarszych nierozwiązanych spraw zabójstwa w kraju. W tym kontekście pojawiły się także głosy krytyczne, nie wobec samego wyroku, lecz wobec faktu, że policja przez wiele lat nie korzystała z tej metody, mimo że technicznie była ona dostępna wcześniej. Po drugie, na wysokość kary. W komentarzach medialnych i wśród czytelników pojawiały się pytania o to, czy kara 11 lat i 6 miesięcy jest adekwatna do brutalności zbrodni. Dziennikarze, prawnicy i eksperci regularnie podkreślali jednak, że wyrok mieści się w ramach praktyki orzeczniczej,
obowiązującej w czasie popełnienia czynu i że sąd nie miał pełnej swobody w jej zaostrzeniu. W wielu publikacjach zaznaczono, że emocjonalna ocena wyroku przez opinię publiczną nie zawsze pokrywa się z realiami prawa karnego, zwłaszcza w sprawach sprzed kilkudziesięciu lat. Po trzecie, na losie ofiary i znaczeniu zamknięcia sprawy. Część komentarzy skupiała się nie na sprawcy, lecz na Hanie Witt, na tym, że jej sprawa przez dekady pozostawała nierozwiązana i że dopiero po latach doczekała się formalnego finału. Pojawiały się głosy, że choć wyrok nie cofnie czasu ani nie naprawi krzywdy, to samo ustalenie sprawcy ma znaczenie symboliczne, zarówno dla pamięci o ofiarze, jak i dla zaufania do wymiaru sprawiedliwości. W przeciwieństwie do wielu głośnych spraw kryminalnych, dyskusja wokół tej sprawy nie przybrała charakteru medialnej burzy. Dominował ton powściągliwy, momentami gorzki, ale pozbawiony sensacyjności. Kiedy po 34 latach zapada wyrok, sprawa Hany Witt formalnie dobiega końca. Akta zostają zamknięte, daty wpisane, odpowiedzialność przypisana. Ale nie wszystko da się zamknąć w dokumentach, bo czas w tej historii nie płynął równo. Dla jednych minął szybko, dla innych zatrzymał się tamtej nocy. Dowód przetrwał dekady w policyjnym archiwum, cisza również. To ona była największym sprzymierzeńcem sprawcy i największym wrogiem prawdy. Ta sprawa pokazuje, że w zbrodniach nie zawsze brakuje śladów. Czasem brakuje narzędzi, czasem odwagi, czasem gotowości, by spojrzeć jeszcze raz na to, co odłożono na półkę z napisem nierozwiązane. Sprawiedliwość przyszła późno, w formie, na jaką pozwalała epoka. Nie taka, jaką wielu by oczekiwało, ale taka, jaką można było jeszcze wymierzyć. Pozostaje pytanie, które nie dotyczy tylko tej jednej sprawy. Ile takich tajemnic wciąż czeka w archiwach? Ile nazwisk nie zostało jeszcze wypowiedzianych? Ile historii potrzebuje czasu nie po to, by zostać zapomnianymi, ale w końcu, by zostać wysłuchanymi? Bo czas nie zawsze zabija prawdę. Czasem tylko ją ukrywa, a ona potrafi czekać. Na dziś to wszystko. Dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca tej historii. Jeśli ten odcinek był dla Was wartościowy, jeśli poruszył Was lub skłonił do refleksji, zostawcie po sobie ślad. Subskrypcja, łapka w górę i komentarz naprawdę mają znaczenie. Subskrypcja to darmowe wsparcie, które realnie pozwala rozwijać ten kanał, docierać z materiałami do kolejnych osób i poświęcać więcej czasu na rzetelne przygotowanie kolejnych odcinków. Za to wsparcie bardzo Wam dziękuję. Cały czas czekam również na Wasze pytania dotyczące omawianych odcinków i kanału. Jeżeli pojawi się ich wystarczająco dużo, postaram się odpowiedzieć na nie w formie transmisji na żywo. Jeśli chcecie wziąć w niej udział, odnajdźcie dedykowany post na kanale i wpiszcie swoje pytania właśnie tam. To one będą podstawą do przygotowania live'a. Na koniec chcę szczególnie podziękować patronom. To dzięki Wam możliwe jest pogłębianie tematów, praca na rzetelnych źródłach i archiwach oraz przygotowanie materiałów z taką dokładnością, jakie te historie wymagają. Wasze wsparcie ma realny wpływ na jakość tych treści. Jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć do tego grona, zapraszam. Patroni otrzymują wcześniejszy dostęp do odcinków, dodatkowe materiały oraz treści dostępne wyłącznie dla wspierających. To także sposób na aktywne współtworzenie tego kanału. Dziękuję Wam za obecność. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.